Piękny dzionek dzisiaj. Jestem na herbatce i dzisiaj mamy plan taki, że jedziemy na plażę, którą tubylcy oceniają jako najładniejszą plażę. Poleciły mi dwie osoby te plaże lokalne, które mieszkają tutaj na wyspie, więc mam nadzieję, że będzie miodzio. Pogoda powinna być git. Wczoraj, czyli w poprzednim odcinku, jakieś chmury były, jakieś takie... Szybko to przechodzi, ale mimo wszystko gdzieś tam nie na każdej plaży ładnie było. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie. Zapraszam na odcinek Długi Wywód, panie Mietku. Czemu pan to tak długo gada? Oczywiście smacznego wam życzę. Moi drodzy, dojeżdżamy do celu. Tak to wygląda na mapie. No i zobaczymy, czy to najładniejsza plaża. Ocenimy to. Patrząc po liczbie samochodów, to raczej trafiłem na dobrą plażę. Informacja dla Was, że jeżeli jesteście w wysokim sezonie, no to trzeba tu być wcześnie rano. Plaża Cala Comte. Dużo osób, dzieci. Ja nie wyobrażam sobie, ile tu jest, jaki tu jest gwar, ścisk w wysokim sezonie. Pani wyrzuca chyba resztki chleba z okolicznej restauracji z rybką. Podoba mi się to. Wydaje mi się, że ta plaża jest bardziej dzika, jeżeli chodzi o widoki. No ale jest bardzo popularyzowana w sieci. No i turyści walą tu jak w dym, więc jest ich dużo. Woda, bo już pytałem też tam jednej osoby, czy można pod wodą tutaj ciekawe rzeczy odnaleźć. Owszem, tak, że snorkeling jak najbardziej jest widowiskowy. Zresztą jak słonko zaświeci, to widać, że krystaliczna ta woda jest. Tam gdzieś jachciki. No i turyści. Restauracje. Tutaj można też dojechać, widzę, z innej strony, a ja się przywlokłem też z innej. Bo tu widzę kampery, jakiś taki parking trochę inny. No i cyk, jeszcze Wam takie ujęcie zrobię. Cala Comte. Czy mi się podoba? Myślę, że zajmie jakieś tam miejsce w top 3, może rozszerzymy do top 5, ale to zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam ukaże się jakaś relacja albo jakiś taki coś, gdzie będziemy głosować na top 5 plaż na Ibizie. No tak sobie teraz myślę, a może zrobimy również na YouTubie takie głosowanie dla tych, którzy byli, oraz dla tych, którzy nie byli, a oglądali wszystkie moje materiały z Ibizy i chcą zagłosować na którąś z plaż, która ich urzekła, zauroczyła. Tak zrobimy. To jest mój new idea. Taki pomysł mi teraz wpadł.
Gastronomia myje grilla Kärcherem. No dobrze, jak mają takie możliwości, niech myją. Dobrze, że myją. No to różnie na tych plażach wygląda. Playa Bossa wydaje się być skomercjalizowana. Co kawałek są, to jest chyba jeden właściciel, ale są bary, stoliki, są leżaki oczywiście, no ale to jakby bardziej mówię nie o samej plaży, a to co jest ciut powyżej plaży. Zresztą zobaczcie. Widzę tutaj fajne rozwiązanie w postaci stolików. Obiad możecie zjeść na plaży. Nawet nie ruszając się z tego łóżka plażowego. Stolik Wam przyniosą, cyk, nawet obrus dadzą. Takie ścieżki porobione. To co Wam już pokazywałem z daleka, to teraz przechadzam się tutaj. Poograniczane, no takie. Dobrze, możesz sobie ścieżynką przejść. Ale ja bym chciał bryknąć o tam. Widzę, że tam przechodzą ludzie, więc ja zaraz się tam... A, jest tu nawet przejście. Dobra. To jest git. Chciałbym tak z dala od tłumów. Trochę jestem w szoku, że w miejscowości San Antonio nie ma plaży. Wszyscy siedzą przy basenach lub gdzieś tam poszukują tej plaży. Jest gdzieś publiczna, bo jak przejeżdżałem przez centrum, tak myślę, to tam coś było. Spróbuję tam jeszcze dojechać. Ale to jest kolejna miejscówka i hotele, gdzie sprawdzajcie, jak chcecie na własną rękę jechać, by nie było przypału, że przyjeżdżacie, hotel super, a plaży brak. Ogromne obiekty, wypasione. I jak sprawdzałem ceny tutaj w tej miejscowości San Antonii, to było można znaleźć coś w miarę taniego. W przystępnej cenie, może powiem tak. No, trochę mnie to dziwiło. Dlaczego? Skoro ładny obiekt, tak niska cena. No ja wiem, jest po sezonie. No ale mam odpowiedź, nie? Plaża. To właśnie jest ten minus. Dobra, magneziki znalazłem. Kosztują 3 euro. Idę jeszcze zobaczyć gdzieś dalej. A taka chyba normalna cena. Typowo taka dzielnica tego San Antonio. Kurortowa. Sklepiki. Takie, wiecie jakie, nie? Z gadżetami pod turystów. Hotele. Jeden koło drugiego. A plaży brak. No dobra, podjedziemy do centrum, zobaczymy, czy tam jakąś plażę, coś tam widziałem, więc może tam się coś uda nagrać. No, nareszcie znalazłem plażę San Antonio z ratownikiem.
tej strony no nie wygrabione to jest. Tu chyba coś jest tylko tak nie wiem, czy to jest wygrabione, czy czym to robią. Słabo to wygląda. I jeżeli Wam nie przeszkadzają wodorosty, to też można się okąpać. Jak widać, łagodne zejście do morza, więc z dzieciakami spokojniusio. Idę się przejść jeszcze tym deptakiem koło tego hotelu. Myślę, że to prowadzi bardziej do centrum miasta. A i tak myślałem, że w tym San Antonio zostanę sobie może jutro na noc albo pojutrze, żeby tutaj jeszcze pobuszować w okolicach tego miasta. Podjechałem pod hotel, który, no, że tak powiem, budżetowo bym ogarnął. No, budowa, czyli młotem napieprzali cały czas. W ogóle tam nie wchodziłem. Przejeżdżałem koło tego, no widziałem żurawie, widziałem hałas, słyszałem, przepraszam, hałas. Po co tam będę wchodził? Ładny kociak, co? Fajnie zrobiony. No jeszcze zawróciłem troszkę z dziewczynami porozmawiać, zapytać ich, czy jest dużo na plaży osób w sezonie, czy San Antonio jest imprezowym miasteczkiem. No w wysokim sezonie tak, no to wszystkie odpowiedzi były na tak. Nawet na tej plaży odbywa się impreza, dyskoteka, również w wysokim sezonie. No, ja się nie wybieram. Jeżeli Wy macie takie czucie imprez, to jak najbardziej najbizę sobie bryknijcie w sezonie. Tylko z tego, co kojarzę, wysokie ceny są. No ale próbujcie. I co jeszcze mi panie powiedziały, że przy tych hotelach, o tam w oddali, może plaż zbytnio nie ma, ale do snorklingu o wiele lepsze miejsce niż tutaj na tej plaży. No, to znowu coś konkretnego od tubylców. Razem z opisem macie plażę, na której jesteśmy. Bo czasem moja wymowa, język jest no nie taki, jak faktycznie się to czyta czy pisze. Plaża wydaje się żadna, ale jakie widoki. Zszedłem z tych wysokich skał. Takim wąwozem się dochodzi do tej plaży. No ja jestem ciekaw, czy tu jest jakaś plaża. Jakby z góry to wyglądało na same skały, no ale trzeba to zobaczyć. Czekajcie, tam coś jest. I tu coś jest. Idziemy na prawo. Nie wiem, czy to w ogóle tędy się idzie. Tak, tędy się idzie. Kolejna sesja. Ale to chyba jest pod jakiś teledysk. Bo tam cicho gra muzyka. Pani w rytm, tam się kiwa. Pan tutaj sobie ma kramik. Sprzedaje jakieś z kamieni. Kamienie z napisem Love. Nie wierzę. On tam mieszka. Zobaczcie, w tej jaskini on mieszka. No, pięknie. Hello.
Kurde, ten facet mi leży w głowie. Wiecie, ja muszę tam jeszcze podejść i zobaczyć. On tu mieszka. W tych skałach. Santa Punta Galera. Wiecie co? Myślę, że w top 3 na ten moment jest. Nie dlatego, że ma drobniusi piasek, bo widzicie, że tak nie jest. Ale jest inna. Jest inna niż wszystkie te inne plaże. Gdy się tutaj przechodzi, bardzo proszę, te chodniki, te ścieżki wydeptane, kolor skał, no i turkusowa woda, no robią niebywałe wrażenie. Pięknie jest. Cala Garcionetta. Też taki rzutem na taśmę, na dobranoc. Jeszcze przyjechałem tutaj zobaczyć. Ale ta plaża głównie uczęszczana będzie przez tych, którzy tam mieszkają. Lokatorów. Na dachu jest jakaś imprezka. Tam widzę, że ludzie chodzą. I było głośno przed chwilą. Jak już wspomniałem, mała plażenka, szału nie ma, ale piasek jakby jest ok. Z tego pięknego miejsca żegnam się z Wami zachodem słońca. Do miłego zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.